Ronaldinho to legenda piłki nożnej, której talent i charyzma zachwycały cały świat. Jego niesamowite umiejętności, radość gry i bezprecedensowy styl uczyniły go jednym z najbardziej uwielbianych zawodników w historii futbolu. Ale jak to się stało, że ten uśmiechnięty geniusz skończył w więzieniu, posługując się fałszywym paszportem? W tym materiale się tego dowiecie, natomiast pamiętajcie jeszcze, aby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę. Ronaldinho urodził się 21 marca 1980 roku w Porto Alegre. Od najmłodszych lat talent Ronaldinho był niezaprzeczalny. W wieku 8 lat zaczął grać w futsal, co miało ogromny wpływ na jego styl gry, szybkie ruchy oraz doskonałą kontrolę piłki. A w dodatku tego jego niesłowita kreatywność stała się jego oznakiem rozpoznawczym. Nic więc dziwnego, że szybko przyciągnął on uwagę skautów, a w wieku 13 lat stał się bohaterem lokalnych gazet po tym jak w jednym meczu zdobył aż 23 gole. Przełomowym momentem była jego gra w młodzieżowych drużynach Gremio. W wieku 17 lat Ronaldinho zadebiutował w pierwszym zespole, gdzie od razu zaczął imponować swoim trenerom. Jego gra przypominała bardziej występ artysty niż sportowca. Każdy jego ruch wydawał się przemyślany, a jednocześnie spontaniczny. Jego szybko rozwijający się talent zauważyły europejskie kluby, a w 1999 roku podczas Copa America Ronaldinho oczarował świat. W meczu przeciwko Wenezueli zdobył jeden z najpiękniejszych goli turnieju. Technicznym zwodem przerzucił piłkę nad obrońcą i wpakował ją do siatki. Wtedy było jasne, że jest gotowy na wielką scenę. Pierwszym europejskim przystankiem Ronaldinho było Paris Saint-Germain, gdzie przeniósł się w 2001 roku. We Francji nie zawsze dogadywał się z trenerami, ale na boisku pokazywał magię, a jego driblingi, efektowne bramki oraz asysty sprawiały, że kibice zaczynali go uwielbiać. Jednak to dopiero transfer do FC Barcelony w 2003 roku miał uczynić go prawdziwą gwiazdą światowego futbolu. Barcelona była miejscem, gdzie Ronaldinho osiągnął status legendy. W latach 2003-2006 stał się najlepszym piłkarzem świata, zdobywając złotą piłkę w 2005 roku. Ronaldinho czarował driblingiem, techniką i niepowtarzalnym stylem gry. Jego radość z futbolu udzielała się każdemu, kto miał okazję oglądać go na żywo. Był uosobieniem piękna piłki nożnej, zawodnikiem, który nigdy nie grał na wynik, lecz dla czystej przyjemności. Zdobywał spektakularne bramki, jak ta przeciwko Chelsea w Lidze Mistrzów, gdzie niemal tańcząc oddał precyzyjny strzał, który oszukał Petra Czecha. Nadszedł jednak moment, w którym Barcelona zyskała nowych liderów, takich jak wcześniej wspomniany Lionel Messi, przez co powoli tracił on status niezastąpionego. Na dodatek, jakby tego było mało, to jego życie prywatne zaczęło mieć coraz większy wpływ na karierę. Brazylijczyk od zawsze był znany ze swojego zamiłowania do zabawy, ale w Barcelonie jego imprezowy styl życia zaczął się wymykać spod kontroli. Regularnie widywano go w nocnych klubach, a późne powroty do domu stawały się normą. Władze Barcelony zaczęły tracić cierpliwość. Pep Guardiola, który objął klub w 2008 roku, jasno dał do zrozumienia, że w jego drużynie nie ma miejsca dla zawodnika, który nie podchodzi poważnie do futbolu. Decyzja była nieodwracalna. Ronaldinho musiał odejść. Długo nie musiał czekać na oferty od klubów, ponieważ w tym momencie pojawił się AC Milan, który sprowadził Brazylijczyka do siebie. We Włoszech nadal miał przybłyski geniuszu, potrafił zdobywać spektakularne bramki i kreować niezapomniane akcje, ale jednocześnie jego brak profesjonalizmu i zamiłowanie do życia nocnego zaczęły dominować nad sportowymi osiągnięciami. Trenerzy i koledzy z drużyny narzekali na jego nieregularność, a kibice zaczęli dostrzegać, że Ronaldinho nie jest już tym samym zawodnikiem, który kilka lat wcześniej podbijał wielki świat futbolu. Jego forma zaczęła drastycznie spadać. Częste kontuzje, brak motywacji do ciężkiej pracy na treningach i coraz bardziej zauważalne spadki kondycji sprawiły, że nawet AC Milan stracił do niego cierpliwość. W związku z czym w 2011 roku klub postanowił go sprzedać, a Ronaldinho przyszedł do brazylijskiego Flamengo. Każdy wiedział, że to nie jest dobry ruch, ale czasem trzeba go zrobić krok w tył, aby następnie pójść 2 do przodu. Jednak tym razem tak nie było, przez co jego kłopoty się powieliły. Mimo że Ronaldinho zarobił w trakcie swojej kariery setki milionów dolarów, jego nieodpowiedzialny styl życia i złe decyzje biznesowe sprawiły, że popadł w poważne kłopoty finansowe. Brazylijski rząd zamroził jego majątek po tym, jak były gwiazdor nie zapłacił kar za nielegalną budowę na obszarach chronionych. W pewnym momencie jego konto bankowe miało zaledwie kilka dolarów, co było szokujące dla kogoś, kto jeszcze kilka lat wcześniej był jednym z najlepiej opłacanych sportowców na świecie. Dodatkowo Ronaldinho uwikłał się w szereg nietrafionych inwestycji i biznesów,
które nie przyniosły oczekiwanych zysków. Jego brat Roberto Assis, który pełnił rolę jego menadżera, był oskarżany o niewłaściwe zarządzanie jego majątkiem. Niektórzy twierdzą, że to właśnie nieudane przedsięwzięcia brata i podejrzane układy finansowe sprawiły, że Ronaldinho wpadł w spiralę długów. Wszystko rozrosło się do takiego stopnia, że w pewnym momencie był zmuszony do podejmowania się licznych reklam i publicznych wystąpień, aby spłacać zobowiązania. Kłopoty finansowe Ronaldinho były przyczyną tego, że przez lata był uwikłany w różne kontrowersje, w tym pozwy sądowe dotyczące zaległych alimentów i zobowiązań wobec partnerów biznesowych. Jego wizerunek, kiedyś nieskazitelny, zaczął się coraz bardziej pogarszać, a kolejne skandale tylko pogłębiały jego upadek jako piłkarz. Wkrótce zaczęły się problemy finansowe między nim a klubem. Flamengo zalegało mu z wypłatami i Ronaldinho z racji, że był w dołku pieniężnym, postanowił rozwiązać kontrakt. Po opuszczeniu zespołu dołączył do Atlético Mineiro, gdzie znów przez chwilę przypomniał światu, dlaczego był jednym z najlepszych. W 2013 roku poprowadził drużynę do triumfów w Copa Libertadores, najważniejszych rozgrywkach klubowych w Ameryce Południowej. Jednak nawet ten sukces nie zatrzymał jego stopniowego upadku. W kolejnych latach jego forma spadała, a on sam coraz rzadziej pojawiał się na boisku. Po krótkich epizodach w Brazylii oraz Meksyku Ronaldinho ogłosił zakończenie kariery w 2018 roku. Jego odejście z piłki było ciche, bez wielkiego pożegnania czy emocjonalnej ceremonii, ponieważ przez 3 lata był on wolnym zawodnikiem. Wielu kibiców czuło smutek, wiedząc, że był to światowy piłkarz, który mógł osiągnąć jeszcze więcej. Ale jego wybory życiowe sprawiły, że zgasł szybciej niż powinien. W marcu 2020 roku świat futbolu obiegła informacja o tym, że Ronaldinho został aresztowany w Paragwaju. Media w tamtym momencie żyły tylko tą sytuacją. Jednak co było powodem? Otóż posiadanie fałszywego paszportu. Były gwiazdor przybył do Paragwaju wraz ze swoim bratem Roberto Assisem, rzekomo na zaproszenie miejscowego przedsiębiorcy. Jednak na lotnisku służby celne wykryły, że paszporty używane przez obu braci były fałszywe. Co dziwniejsze, Ronaldinho, choć jest obywatelem Brazylii, miał na dokumencie informację, że jest obywatelem Paragwaju. Ronaldinho twierdził, że nie miał pojęcia, iż paszporty były nielegalne. Mimo to został zatrzymany i osadzony w więzieniu, gdzie spędził ponad miesiąc. Jednak według mediów miał on się dobrze odnaleźć w nowej rzeczywistości, gdzie wziął udział w turnieju w siatkówkę nożną na terenie więzienia na początku marca, prowadząc swoją drużynę do zwycięstwa i pierwszej nagrody 16-kilogramowego prosiaka. A oprócz tego, z okazji swoich 40 urodzin, które odbyły się 21 marca, miał także zorganizowane przyjęcie urodzinowe, na którym współwięźniowie zorganizowali grilla i upiekli specjalny tort. Przyznacie sami, że brzmi to dość absurdalnie, więc dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji. Po długich negocjacjach i wpłaceniu kaucji w wysokości 1 600 000 dolarów, Ronaldinho został zwolniony z aresztu i umieszczony w areszcie domowym w luksusowym hotelu w Asunción. Ostatecznie po kilku miesiącach został zwolniony i mógł wrócić do Brazylii, ale jego reputacja w tamtym momencie wydawała się już zniszczona. Dla wielu fanów był to szokujący moment, jak ktoś tak znany i bogaty mógł znaleźć się w tak absurdalnej sytuacji. Początkowo po powrocie Brazylijczyk próbował skupić się na działalności medialnej i marketingowej, aby odbudować swoją reputację. Oprócz tego uczestniczył w różnych pokazowych meczach, reklamach i kampaniach promocyjnych. Jego uśmiech i charyzma wciąż działały na ludzi, ale jednocześnie cień jego dawnych problemów nadal unosił się nad nim. Obecnie wydaje się, że Ronaldinho wyszedł na prostą, a jego social media cieszą się ogromną popularnością, ponieważ na takim Instagramie posiada on prawie 80 milionów obserwujących. Oprócz tego w tym roku jest zorganizowany Ronaldinho Show, w którym to znane legendy Brazylii zagrają z legendami innych reprezentacji, a jedną z nich będzie nawet reprezentacja Polski. Mimo dramatycznego upadku Ronaldinho wciąż pozostaje jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w historii piłki nożnej. Był piłkarzem, który potrafił uśmiechem i niekonwencjonalnym stylem gry rozkochać sobie fanów niezależnie od klubowych barw. Dziedzictwo Ronaldinho można podzielić na dwie części. Pierwsza to sportowa legenda, niezapomniane driblingi, fenomenalne bramki i sukcesy, które na zawsze pozostaną w historii futbolu. Druga strona medalu to jednak ostrzeżenie. Przykład tego, jak łatwo można zmarnować wielki talent przez brak dyscypliny i złe decyzje życiowe. Jednak, jak historia pokazuje, nie każdy na tych błędach się uczy, a dobrym przykładem jest Neymar, który również nie wykorzystał w pełni swojego potencjału. Ale to już jest temat na inny odcinek, więc jeśli chcielibyście, abym taki nagrał, to napiszcie o tym w komentarzu.
A oprócz tego pamiętajcie, by zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem po więcej takich materiałów.